Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj zapraszam na kolejny katalog lipcowy, narzędzia marki Parkside i na stronie 26 mamy od razu mocne uderzenie. Jest to młotowiertarka, kosztuje 249 zł, mamy obniżkę o 50 zł. Tutaj mamy medal, pierwsze miejsce w Europie, numer 1. Ciekawe, może ktoś napisze mi w opisie pod filmem, w komentarzu, dlaczego ta marka w Europie ma numer 1. Jaki jest fenomen tej marki, że po prostu ludzie wybierają tą markę i dlaczego ona zajmuje pierwsze miejsce. Jeżeli możecie to wyjaśnić albo jakoś uzasadnić, no to bardzo proszę o komentarze pod filmem. Będę Wam bardzo wdzięczny, co jest powodem po prostu, że wybierana jest przez ludzi ta marka, przez amatorów, bo to raczej profesjonaliści wybierają już marki pro do ciężkich zadań. Ta młotowiertarka jest również do takiej wymagającej pracy, no ale wszystko zależy od tego, jakie materiały zostały użyte do produkcji tego narzędzia. Ja posiadam tą młotowiertarkę i Wam powiem, że u mnie działa dobrze do tej pory. Nie pracuję nią intensywnie, ale jak jest jakaś wymagająca praca, czy jakieś kłucie, no to ona sobie dobrze radzi. Do takich domowych remontów, zastosowań mi się wydaje, że jest całkiem niezła. Oczywiście mamy jeszcze mocniejsze młoty udarowe tej marki. Tutaj mamy 15 Joule, 1300 W. I jeszcze Parkside posiada młot wyburzeniowy. To jest chyba najmocniejsze narzędzie tej marki. Z tym, że młoty udarowe nie mają po prostu tej funkcji wiercenia, tylko mają kłucie, wyburzanie. Ta młotowiertarka to jest model PBH 1550 W mocy. W zestawie mamy 2 dłuta 250 mm, 3 wiertła do kamienia SDS+, smar o pojemności 50 g, ogranicznik głębokości, dodatkowy uchwyt wiertarski, no i w zestawie dodatkowa walizka. Maksymalna siła uderzenia 5 Joule, do wiercenia z udarem, dłutowania oraz obróbki betonu, kamienia, metalu lub drewna. No i ten przedni uchwyt jeszcze mamy 360 stopni. A poniżej za około 30 zł mamy tutaj dwa rodzaje dłut, czyli 2 dłuta i 3 dłuta SDS Max, czyli do tych młotów udarowych, bo te dłuta nie podejdą nam pod SDS+. Chyba że są jakieś przejściówki. Ten katalog zaczyna się od soboty 20 lipca. Strona 28 mamy zestaw worków filtrujących 30 litrów. Cena za te 10 worków to jest około 40 zł bez grosza, a za około 30 zł mamy adaptery do odsysania pyłu do odkurzacza lub układ zasysania do wierteł. Ten jest u mnie na kanale. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobrze przylega do jakiejś powierzchni. Możecie zobaczyć sobie, jak to właśnie wygląda z bliska. Ta przystawka jest do wierteł FI do 15 mm, a to mamy do wierteł i koronek wiertarskich od FI 6 do 72 mm. I tutaj mamy obniżkę aż o 50%, a tu tylko mamy 10 zł taniej, czyli chodzi pewnie o tą przystawkę, a ta jest za 19,99. Na stronie 29 mamy odkurzacz do pracy na mokro i sucho model PWD 30, 100 zł taniej. Jest również u mnie na kanale.
Moim zdaniem bardzo dobry odkurzacz, jeżeli chodzi o tą markę. W zestawie mamy rurę teleskopową ze stali nierdzewnej, uchwyt ręczny z regulacją powietrza, wąż ssący o długości 3 metrów, 2 dysze do powierzchni suchych i wilgotnych, 3 nasadki do tapicerki, szczelin i samochodu. Moc zasysania maksymalnie 260 W, siła ssąca maksymalnie 181 M-barów. Pojemnik zbiornika 30 litrów, długość przewodu 6 metrów, promień roboczy 9 metrów. Posiada zbiornik z nierdzewnej stali szlachetnej z odpływem brudnej wody. Czyli możemy oprócz odkurzania, zasysania, możemy zbierać wodę do tego pojemnika. Posiada również funkcję czyszczenia filtra. Na stronie 30 mamy piłę wgłębną 1200 W. Tego narzędzia nigdy nie miałem, ale parametry jakie ona posiada to znamionowa liczba obrotów 5200 na minutę, kąt cięcia od 90 do 47 stopni, maksymalna głębokość cięcia przy 45 stopniach to jest 45 mm, przy 90 stopniach 56 mm. Długość przewodu sieciowego 4 metry. W zestawie mamy tarczę o średnicy FI 165 mm. Dodatkowo mamy szynę prowadzącą. Tutaj nie jest podana długość tej szyny. 2 klucze montażowe, adapter do odsysania pyłu i zaciski śrubowe pewnie do szyny. Obniżkę mamy o 100 zł. A jeżeli mamy system akumulatorów X20 V-Team, to polecam marki Parkside Performance właśnie tą pilarkę wgłębną. Bardzo dobrze się sprawuje, bardzo dobrze działa, tylko że tam mamy tarcze trochę mniejsze. Poniżej worek lub zestaw worków za około 30 zł, 50 na 50 na 50 cm. Tutaj mamy większy 65 na 65 na 65 cm. Takie wytrzymałe worki do transportu różnych materiałów budowlanych, drewna, jakaś kostka brukowa, jakiś gruz. Możemy je również zastosować do ochrony jakichś powiedzmy wałów. A na stronie 31 o 40 zł taniej za 179 zł mamy ręczną piłę tarczową PHKS 1350 W mocy. Powiem Wam tak, że moim zdaniem jest to takie toporne narzędzie, taki wół roboczy, ale taki po prostu toporny w porównaniu na przykład do Enchiela. No to tam jest całkiem inna wygoda pracy. To jest po prostu takie troszkę toporne narzędzie, ciężkie, nie za wygodnie się trzyma, ale robotę swoją zrobi. Cena też robi swoją robotę, jak to się mówi. Nie wiem dlaczego ostatnio u mnie ta rączka pękła, ten uchwyt, także ona się już nie nadaje do naprawy. Jakieś zmęczenie materiału czy coś, tak mi się wydaje. Kiedyś Wam pokażę film na temat właśnie tej pilareczki. Prędkość obrotowa na biegu jałowym regulowana od 2500 do 5500 na minutę. Kąt cięcia od 0 do 45 stopni. Maksymalna głębokość cięcia przy 0 stopniach to jest 65 mm, a przy 45 stopniach 44 mm. Ona posiada łagodny rozruch. Do tarcz maksymalnie 190 mm. I oczywiście wiadomo, że służy do cięcia drewna, płyt wiórowych, tworzywa sztucznego i lekkich materiałów budowlanych. A na kolejnej stronie mamy bardzo fajne, pożyteczne
narzędzie. Mi gdzieś zginęło to narzędzie, ale przez jakiś dłuższy czas jak go używałem, byłem bardzo zadowolony, bardzo poręczne, małe i dosyć mocne. Posiada 10 Nm, moment obrotowy, prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest 200 obrotów na minutę. Akumulator litowo-jonowy 4V, 1500 mAh, posiada oświetlenie robocze LED i za około 50 zł bardzo fajne narzędzie, polecam jak najbardziej. Również pożyteczne narzędzia, czyli klucze, skrzynka z narzędziami, 64 elementy, bardzo pożyteczny, bo tutaj mamy jeszcze poziomiczkę dodatkowo, klucze płaskie, piłkę taką ręczną, śrubokręty, klucze imbusowe, szczypce, nożyk, młotek, bity, poziomica. Za około 25 zł zestaw uszczelek lub o-ringów. W zestawie mamy pojemnik. W zasadzie tu pisze, że mamy 3 zestawy do wyboru, chociaż tylko jest pokazany jeden zestaw. Za około 12 zł, 13 mamy szpachelki ze stali węglowej. Również pożyteczne narzędzia bez względu na markę. Klucze mamy imbusowe za około 19 zł, 10 zł taniej. 2 zestawy do wyboru i dodatkowo mamy taki uchwyt składany. Teraz mamy kolejne narzędzia na stronie 34. Tutaj mamy zestaw zacisków za około 10 zł. Zacisk prowadnica aluminiowa. U mnie się sprawdza, bardzo fajne narzędzie. Chociaż czasem wydaje się, że jest taka elastyczna, jak się przesuwa materiał, to wydaje się, że ona się troszeczkę tutaj ugina. Jeżeli nie przeginamy z tym naciskiem, bardzo fajnie się po prostu przecina przy pomocy tej szyny. Za około 6 zł zestaw nakładek filcowych lub klinów do drzwi i mebli. A tutaj mamy w sprayu różne lakiery, białe, takie błyszczące, czarne do tłumików, jedwabny mat, czarny jedwabny mat, do kaloryferów, 2 w 1, lakier i grunt. Na 35 stronie mamy Parkside Performance, różnego rodzaju nożyki z wymiennymi nożykami. Nożyki są składane, poniżej taśmy malarskie za około 15 zł, 3M, w zestawie 3 taśmy, długość 50 metrów. I za 40 zł reflektor zewnętrzny LED 24 W. Ostatnio kupiłem 2 takie i powiem Wam, że działają dobrze do tej pory. Zasięg około 12 metrów, regulowany czas świecenia od 10 sekund do 7 minut, klasa szczelności IP44. No i to tutaj mamy już wszystko w tym katalogu. Jeszcze raz powtarza się ta młotowiertarka model PBH 1550 W, którą polecam do jakichś remontów domowych. Oczywiście nie jakichś zaawansowanych przy intensywnej pracy, bo wiadomo, że nam się po prostu szybko spali albo uszkodzi. Różne opinie na jej temat są w internecie. No ale najciekawsze chyba jest to właśnie ten fenomen, dlaczego w Europie ta marka zajęła pierwsze miejsce, przynajmniej z tych informacji, co tutaj mamy podanych na początku. Co powoduje to, że taka marka, która ma różne opinie, ma i dobre, ma i złe, i bardzo złe, no, że niektóre narzędzia dobrze działają, dość długo działają intensywnie, a niektóre się szybko psują, albo w ogóle są od razu zepsute, bo też takie po prostu bywają. No ale skoro ma numer 1, ktoś to przyznał, no to chyba nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o tą markę. Inne marki, nawet bardziej pro, nie mają takiego przebicia jak właśnie ta marka Parkside. Także dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu. Niebawem kolejne narzędzia, różnych marek oczywiście, pokazuję różne marki na moim kanale. Siemka, cześć.